Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam do obejrzenia materiału wideo, w którym testuję kilka modeli multimetrów uniwersalnych, głównie unity i anęgi. Film jest dość obszerny, dlatego podzieliłem go na rozdziały, dzięki temu łatwiej będzie znaleźć interesujące Was fragmenty. W trakcie testu pokazuję, jak mierniki radzą sobie z pomiarem napięcia przemiennego AC, napięcia stałego DC oraz pomiarem pojemności kondensatorów, zaczynając od wartości 22 pikofaradów, a kończąc na wartości 10 milifaradów. Zobaczycie również Państwo, jak działa akustyczny tester ciągłości. Uwzględniłem również pensety pomiarowe LCR. Zapraszam do oglądania. Uruchomiłem wszystkie mierniki w funkcji woltomierza napięcia stałego DC i w zasilaczu ustawiłem napięcie wyjściowe 1 V. W tym oto miejscu widoczna jest wartość ustawiona napięcia. I mam nadzieję, że dla formalności teraz przetestuję wskazania wszystkich multimetrów. Na sam początek UT195DS i odłączyliśmy go i wskazanie 1,006, czyli 1,6 mV. UT161E, praktycznie rzecz biorąc to samo wskazanie, on ma jeszcze większą rozdzielczość. Tutaj mój egzemplarz miernika UT71B. Tutaj trzeba mieć pewny pogląd, ten miernik był zalany, może w niektórych pomiarach źle wskazywać, ale jak widać bardzo dobre wskazanie, a więc OK. AN870 też wskazanie bardzo dobre, praktycznie to samo. Tutaj bardzo tani miernik SZ304. Tutaj trzeba ręcznie wybrać, zaprognozować, jaką wartość będziemy mierzyli. No i tu jest pewna taka odchyłka, 2 mV jest różnicy. Tutaj kolejny anęg 683 i tutaj w ten sposób go wkładamy. On tutaj ma automatyczny taki zakres i widzą Państwo, że dokładnie to samo wskazanie, co w tych unitach było. Anęg 681, a więc też taki smartfonowy. 1,5 mV. Tutaj nie sprawdzę, bo ma inne złącza, a więc trudno. UT anęg 620A i tutaj, żeby się nie pomylić, napięcie tu i też OK wskazanie. I kolejne teraz te małe mierniki. Anęg 8009, a więc też jest poprawnie wskazywane napięcie. Anęg Q1. Anęg 9002. Anęg AOS02, też 1,6 mV. I ostatni anęg 999, taki multimetr stołowy. A tu jest AC, DC. I też 1,5,7 mV. A więc pomiar napięcia stałego wszystkie multimetry zaliczyły dobrze. Tutaj jeszcze miernik cęgowy, zapomniałem o nim. Jedyny cęgowy, który bierze udział. I tutaj mam nadzieję, że Państwo to widzą, to wskazanie jest 1,00706 mV, czyli tak jak wszystkie pozostałe. OK. Teraz przełączyłem wszystkie woltomierze na pomiar napięcia przemiennego i wykorzystam jako generator sygnałowy 50 Hz, 1 V wartości skutecznej i zobaczymy, jakie pasmo oferują te multimetry. Każdy z nich chyba ma nadrukowany True RMS, ale
ślad z tym, że papier wszystko przyjmie. Kanał pierwszy, tutaj mam przejściówka taka z BNC na banany i zobaczymy, do jakiego pasma ten 1 V wartości skutecznej jest mierzony przez te poszczególne multimetry. Mam podłączony generator do UT195DS, ma pomiar wartości skutecznej TrueRMS i w generatorze ustawiona jest wartość 50 Hz, 1 V wartość skuteczna. Uruchamiam teraz wyjście generatora. No i jest równo 1 V. Dodatkowo tutaj w górnej linijce jest wskazywana częstotliwość. No i lecimy wysoko z częstotliwością 50 Hz, a więc tyle co napięcie sieciowe, tyle co większość elektroników mierzy. I lecimy w górę, jest 120 i może tutaj troszeczkę przyspieszymy i ustawię już 1 kHz. I przy 1 kHz nadal wskazywane jest 1 V, a więc to pasmo nie jest ograniczone. 5 kg i widzimy, że już jest taki lekki spadek i lecimy powoli dalej. $10 kg. $20. Tutaj mają Państwo ułatwioną sytuację, bo w tej górnej wierszu jest podana właśnie częstotliwość. Jest wyłączony ten filtr górnoprzepustowy i lecimy dalej. 30 kg. Tak, w kwestii formalnej generator ma pasmo 30 MHz, więc to jest kwestia po prostu tego miernika. Dojechaliśmy do 100 kg i już dalej nie ma co prezentować. Wracamy z powrotem do tych 50 Hz. Jest 50 Hz i zmieniamy teraz miernik na ten UT161E i zobaczymy, jak w nim to działa. Jest 50 Hz i ponownie uruchomię wyjście i jest dokładnie 1 V. Bardzo wskazanie jest dokładne. No i lecimy z tą częstotliwością. Może zaryzykujemy i damy od razu 1 kHz. Jest 1 kHz osiągnięty i napięcie praktycznie rzecz biorąc w żaden sposób się nie poruszyło. 3 kg. Już zauważalny jest lekki spadek, a więc może tutaj z takim mniejszym skokiem gdzieś 2,5 kg widzimy, że jest ten zauważalny spadek, ale dobra, lecimy dalej. Jest 3 kg i teraz lecimy dalej. 10. 20. 40. 50. A więc ma szersze pasmo niż ten 195 DS. 70. 80. 100 kg, on nieźle. O, dobra, cofnę się. Jest 140, 138, 139, 140, 142 i już widać, że jest jakiś tam spadek tej amplitudy, ale lecimy dalej. Już tutaj przy 300 kg jest duży spadek. Teraz będziemy co 10 kg lecieli, żeby trochę przyspieszyć. No
tu już jest ten spadek 3 dB ponad 530 kilo. I tak to wygląda już dla 1 mega. OK. Wracamy do tych 50 Hz i zmieniamy multimetr. Tutaj muszę zaznaczyć, że ten multimetr UT71B, on niestety zaliczył, to jest mój prywatny egzemplarz, zalanie, ale testowałem go i w miarę wskazuje poprawnie. Jak tutaj będzie wyglądało u niego te wskazania? Mam nadzieję, że to widać dobrze. Wsparciem dla niego będzie ten UT71 i ja już tutaj trzymam ręką i uruchamiam wyjście tego generatora. 50 Hz jest. Mam nadzieję, że to wszystko widać u Państwa w kamerze poprawnie. OK, 50 Hz i tutaj troszeczkę, jak widać, on przez to może zalanie, ale jest, potraktujmy to, że jest w porządku. 60, tu jest 100 Hz i lecimy teraz co 100 Hz. OK, jest 1 kilo i teraz ze skokiem 1 kilo. Tu pozostałe mierniki się automatycznie wyłączają, oszczędzając baterię. 30 kilo jest teraz. Kilo i teraz będziemy po 10 kilo lecieli w górę. No, widać, że jakieś podbicie. 300 tych kiloherców. I dopiero tutaj, jak przyspieszyłem, 400 jest jeszcze w porządku. Teraz będziemy co 100 kilo lecieć już. No, widać, że jest dosyć szerokie pasmo, pomimo tego, że on przeżył swoje ten miernik. OK. Jego odkładam tutaj na bok. I teraz król multimetrów AN870, co dla żartów go oczywiście tak nazwałem. Jak w nim wygląda sytuacja? Jest 50 Hz. 50 Hz, 1 V, a więc te wskazania się wszystkie pokrywają i lecimy w górę. 100 kilo. No, czyżby jakiś tutaj był spadek? Poprawię te przewody. OK, dobra. I lecimy dalej. Teraz co 100 Hz będziemy 300, 400, 500, 1 kHz i teraz skok zwiększam teraz też co 1 kilo. O, i widać, że już tutaj przy 2 kilo faktycznie spadło, a więc cofnę się i co 100 lecę. No, widzimy ten 1800 Hz, już widoczny jest spadek, 2 kilo, 3 kilo, już jest spadek poniżej 3 dB, a więc można tutaj wrócić. No, przy 3 kilo to już jest ten spadek dosyć wyraźny, poniżej 3 dB i dla formalności 10 kilo, widzą Państwo, 10 kHz, 1 V i praktycznie rzecz biorąc ten miernik nie mierzy, a więc on ma gorszy ten przetwornik. I tutaj, żeby nie było, że coś ściemniam, proszę zobaczyć, UT161E, a więc pomimo tego, że wyglądają podobnie, no diabeł tkwi w szczegółach. On się teraz wyłączył, ale przy 10 kilo ten miernik normalnie wskazuje, a więc już wiemy mniej więcej skąd biorą się czasami różnice w cenie, bo większość użytkowników nie zwraca na to uwagi. Jeszcze raz, bo on się wyłączył akurat, wszystkie w równym czasie. Wracam z tą częstotliwością
Proszę zobaczyć. 2 kg i on mierzy, a więc on ma dosyć wąskie to pasmo dla napięcia przemiennego. Ok. Możemy tutaj z boku go odłożyć. I teraz taki tani miernik, ale on jest bardzo dobry, jeżeli chodzi do nauki i dydaktyki dla początkujących elektroników. I czy on ma gdzieś napis TrueRMS? Nie widzę. Dobra, ustawiam w generatorze teraz częstotliwość 50 Hz. 1 V jest i zobaczymy, jak on to będzie mierzył. On się akurat też wyłączył, ale ok. Jest to 50 Hz i on się przełączył na pomiar napięcia stałego. Jest, można powiedzieć po inżyniersku, 1 V i lecimy w górę z tą częstotliwością, może w dół 10 Hz, 50 tyle co napięcie sieciowe, częstotliwość i lecimy w górę 100 kg, 200, a więc w porządku, 1 kHz, o już widzimy jakby 1 i 2 kHz już jest spadek, a więc ze skokiem co 2 kHz, 3 i tutaj już przy 10 nic nie wskazuje. Ok, ale to jest taki prosty multimetr dla początkujących użytkowników. Ok, a więc on może zostać odłożony na bok. Ja go wyłączę właściwie i te inne też powyłączam, żeby nam nie przeszkadzały. I mam tutaj multimetr w sumie cęgowy. Proszę zobaczyć, on ma pomiar wartości skutecznej i jest na AC, a więc jego w tej chwili przetestuję. Ok, jest 50 kHz, bo czasami mogłoby się wydawać, że to miernik cęgowy i on niepoprawnie będzie wskazywał, bo on jest głównie dla cęgów. Nie, on pokazuje poprawnie, jest 50 kg i teraz od razu mu damy 1 kHz, żeby troszeczkę przyspieszyć. Praktycznie rzecz biorąc nie ma żadnego spadku. Jest, nie ma, dobra. A więc cofnijmy się do 500 Hz. 500 Hz to jeszcze było w porządku. A więc dobra, ten przetwornik na tym woltomierzu ma węższe pasmo. 2 kg. Tutaj jest spadek 3 dB, 2,6 kHz. Zobaczmy, jak to będzie dalej szło. Do 10 kg już nie da rady, a więc ok. Ale to jest miernik głównie taki do napięć sieciowych, więc nie ma co dużo wymagać. On ma swoje inne atuty. To, że pokazuje jakieś wady tego miernika, idealna jest tylko żona. Ok. Teraz miernik Aneng 683. Też jestem ciekaw, bo to jest też mój nowy nabytek jakby prywatny i jest 50 Hz. Zapinam mu te przewody. Ok. Tutaj on się wesprze. Widać to w kamerze? Widać. Ok, dobra. I teraz jeszcze jest 50 kg i lecimy w górę z częstotliwością, obserwując, kiedy rozpocznie się spadek amplitudy. 1 kg. 3. Dobra, cofamy się. Tutaj niecałe 3 kHz, a więc zaskakująco dobrze w porównaniu na przykład z tym przed chwilą Państwu, który pokazywałem, UT210E i dla formalności tylko już tutaj się wysypał jakby przy 5 kg, bo tu jest taki automatyczny zakres, ale dosyć dobrze, ok. Teraz następny w kolejce jest jego młodszy jakby brat, może to jest nawet ten sam multimetr, tylko różniący się tym wyświetlaczem, a więc 50 kHz ustawiam. Jest ta funkcja auto. ok, tutaj widzą Państwo, wskazania są.
i lecimy w górę z częstotliwością. Jest 110, 200. Tutaj o tyle dobrze, że mają Państwo na jednym wyświetlaczu częstotliwość pokazaną i lecimy w górę, jest 500 Hz. No i podobnie tak jak tam było chyba 2,6, tutaj jest podobnie i do 5 kg na pewno już nie dojdzie, bo się ten automatyczny zakres wysypie, tak jak mówiłem. A więc tak to wygląda. OK. Aneng 620. OK. Ustawiam mu 50 Hz. Jest 50 Hz. Jest 1 V, pokazuje. I lecimy od razu do 1 kg, szybciutko. Jest 1 kg, 2 kg, przy 2 kg już jest ten spadek. I lecimy co 100 Hz. I do 4 nawet chyba nie dojdzie. OK, tak jak mówiłem. W porządku, odkładam ten multimetr. Teraz malutki AN 8009, ale trzeba go wybudzić. Jest tak. Tutaj w generatorze 50 Hz. I napięcie jest w porządku, a więc lecimy w górę z częstotliwością 100, 200. Jest 500, jest 1 kg i już tutaj jest zauważalny ten spadek amplitudy. Gdzieś 2,6 kg to jest taki wspólny mianownik. Dobra, tutaj przelecimy jeszcze szybciutko, kiedy się ten miernik wysypie zupełnie. 10 kg i on już pokazuje 0. Wracam na 50 Hz i biorę kolejny miernik Aneng Q1. Uruchamiam go. Napięcie przemienne, voltomierz napięcia przemiennego. Jest 50 Hz ustawione. Widać wynik pomiarowy i lecimy tradycyjnie w górę. 100, 1 kg. O, już przy 2 jest, a więc trzeba się cofnąć. Trochę za szybko, ale widać, że jest podobny ten przetwornik i już z tym pasmem zjeżdżamy. OK. Już przy 6 kg zupełne głupoty pokazywane. Więc dobra, tego możemy odłożyć. Teraz większy AN 9002. Napięcie przemienne. Jest wskazanie poprawne i lecimy z częstotliwością w górę. 100. OK, jest 1 kHz i szybciutko do 2,5 kg. Tu jest 2, 3, 2, 4. I koniec. Z powrotem wracamy na 50 Hz. Odkładam ten miernik na bok. I teraz ten AOS 02 zbudowanym właśnie tym jest AC. OK. Tu specjalnie nacisnąłem, żeby się przypadkiem w trakcie pomiaru nie wyłączył. Widać. OK. I lecimy w górę z częstotliwością, a więc tutaj szybko do 100. Teraz 1 kg.
I lecimy do tego 2 kHz. Już przy 2 kg widać lekki spadek. Tutaj jest 3 dB. I koniec. Tak jak dla innych tych anengów. OK. I teraz jeszcze został nam ten multimetr stołowy. Mam nadzieję, że żadnego miernika nie pominąłem. Ten 999. On tutaj jest widoczny. Uruchamiam go. Przełączę na AC. Jest AC. Przewody pomiarowe wkładam. Jest 50 kg. I lecimy tradycyjnie do 100. 1 kg. 2. Już przy 2 jest spadek, więc się cofam. OK, wracamy do 50 Hz. I to jest jakby wszystko, jeżeli chodzi o te multimetry uniwersalne. Pomiar napięcia przemiennego 1 V w zależności od częstotliwości. Które mierniki miały jakie szerokość pasma, pozostawiam Państwa ocenie. Pomiar pojemności kondensatorów. Mam tutaj duży taki kondensator 10 000 mikrofaradów. I przy pomocy takich specjalnie zrobionych krótkich przewodów zrobimy test, jak te mierniki radzą sobie z pomiarem dużych pojemności. Na sam początek tradycyjnie UT195DS. Przed każdym pomiarem oczywiście rozładowywuję poszczególny kondensator. Ustawiam miernik w pozycji pomiaru pojemności kondensatorów. Jeszcze raz rozładowywuję i wkładam. I czekamy na pomiar. Na razie jest ciągle, że poza zakresem, ale teraz już zostało zmierzone 10 milifaradów, przecinek 15 i tutaj teraz jeszcze też uruchamiam 161E. Tutaj ten materiał w żaden sposób nie będę przycinał i będzie można ocenić, jak szybko dokonywane są te pomiary. Robię zwarcie, aby ten ładunek pomiarowy został, który zgromadzony został rozładowany. OK, wsadziłem. I tutaj pomiar troszeczkę 10,2, czyli 10 milifaradów zmierzył. Tutaj teraz ustawiamy się na kondensatory. OK. Rozładowywuję. Bar graf ciągle pracuje. Na razie jest poza zakresem, ale w końcu zmierzył. I tutaj mamy wskazanie 10,15, czyli podobnie jak tym 195. To jest kondensator dużej pojemności i tutaj chwilę trzeba oczywiście odczekać na ten wynik pomiarowy. I teraz AN870 jest pomiar kondensatorów. To jest pomiar automatyczny i wkładam i czekamy na ten wynik pomiarowy. Na razie widać, że miernik w cudzysłowie myśli. Oczywiście tam są różnego rodzaju pomiary robione. I mamy wynik 10,27. Teraz kolejny multimetr. Tutaj ustawiam zakres do 20 milifaradów, nie mikro, tylko milifaradów i zobaczymy, jak sobie z tym kondensatorem poradzi ten miernik. OK, rozładowywuję, wkładam i czekamy na wynik. Jest podłączony i po chwili pojawiło się wskazanie
17, a więc pomimo tego, że to jest bardzo tani miernik, on kosztuje 30-40 zł, to poradził sobie z takimi dużymi pojemnościami. Dawniej takie mierniki tej klasy to mierzyły do 100 mikrofaradów. Dobra, nieważne. Kolejny miernik, cęgówka UT210E. Wybudzam go i zmieniam na kondensatory. Jest wyzerowany. Tradycyjnie. OK. Wkładam te przewody pomiarowe tutaj, żebyście Państwo widzieli. OK. I czekamy na wynik. Jest już wynik, pojawił się 10,16 mF. I teraz kolej na te anęgi, a więc tutaj wybudzam ten miernik, ustawiam na pomiar pojemności i tutaj przycisk COM. Pomiar jest w trakcie. 10,28, a więc też zmierzył tą dużą pojemność. Kolejny miernik, uruchamiam go, w międzyczasie robię zwarcie. Jeszcze raz uruchamiam i kondensatory są tutaj. OK, automatyczny zakres i wkładam teraz i czas start pomiaru. OK, zmierzył. Teraz już te duże pojemności to nie stanowią żadnego problemu. OK, jest wyzerowany. Tutaj zwarłem te przewody, żeby nie było żadnego ładunku zgromadzonego na okładzinach kondensatora i pomiar trwa. I też jest, zmierzył poprawnie tą wartość. Następny w kolejce Aneng 683, ten smartfonowy, i tutaj wybieram, że pomiar kondensatorów. Robię zwarcie. OK, jest zwarcie. COM i tak. I czekamy na pomiar. I dosyć szybko zmierzył. OK, 10,36. Teraz dla formalności ten Aneng 681 i on tutaj ma z boku Select, ale tutaj jest znaczek kondensatorów. OK, jest wyzerowany i teraz wkładam ten zacisk i tak, pomiar się rozpoczął. Jest. Tutaj widać, zapaliła się kontrolka tego akumulatora, a więc ten miernik szybciej chyba zmierzył, bo miał bardziej naładowany ten akumulator w porównaniu z tymi miernikami, które są zasilane w większości bateriami, prawda? I tutaj jeszcze teraz przedostatni ten miernik tani, taki smartfonowy 620A Aneng. On jest chyba na baterię zasilany, z tego co pamiętam. I szukamy selectem, żeby był pomiar pojemności. OK, czyli COM i tutaj i czas start tego pomiaru. Też zmierzony jest dobrze, a więc tak. I teraz jeszcze tutaj trzeba odgruzować trochę moje stanowisko i ten miernik stołowy, bo chyba żadnego nie pominąłem. Uruchamiamy pomiar pojemności. OK, tam było wybudzenie. Jest pomiar pojemności i wkładam plus, minus i czekamy na wynik pomiarowy. OK, 10,3, a więc można powiedzieć, że pomiar dużych pojemności to każdy z tych multimetrów prezentowanych zaliczony ma poprawnie. Teraz czas na pomiar małych pojemności. Najmniejszy kondensator, jaki znalazłem w moich zasobach, to jest kondensator 22 pikofarady i tutaj uzbroiłem ten kondensator w tulejki i wtyki typu banan 4 mm, żeby nie miało wpływu żadne przewody na ten pomiar.
I tradycyjnie pierwszy miernik UT195DS, tutaj jeszcze może kamera złapie, że to jest nadrukowane tutaj 22 piko, być może będzie to widoczne. I wkładam teraz ten kondensator, puszczam i trwa pomiar. I wskazanie mamy tutaj, to jest skala w nanofaradach, ale 3 miejsca po przecinku przesuwamy w prawą stronę i mamy 23 pikofarady. Proszę zobaczyć, jest wsadzony ten kondensator, prawda? Tutaj to podświetlenie, żeby się załączyło. Za chwilę się załączy i widzimy, że przy takich małych pojemnościach jakby sposób pomiaru jest też bardzo ważny, bo proszę zobaczyć, teraz dotknę tutaj palcami i od razu się zmienia o kilka wartości rzędów ten pomiar. A więc można powiedzieć, że 195 DS nadaje się do pomiarów małych pojemności. 161E zmieniam na pomiar właśnie pojemności. OK, nanofarady są. Wkładam, puszczam i czekam na wynik pomiarowy. I ten model pokazał mi, że jest 18 pikofaradów. Proszę zobaczyć, jak gdy dotknę, od razu zmienia się wynik pomiarowy, bo to jest naprawdę bardzo mała wartość. Ale też można powiedzieć, że został ten pomiar poprawnie dokonany. OK. Kolejny w kolejce UT171B, a więc ten mój egzemplarz, który już był zalany raz wodą, raz olejem silikonowym. I co on pokaże? On pokazuje 3 miejsca. Jeszcze raz. Jak widać, on dobrze tego nie pokazuje. OK. I jakie są kolejne mierniki? AN870 Anenga. Mam go tutaj i wkładam. I co on pokaże? 0,0. A więc tutaj ten miernik nie zmierzył tego. Spróbuję teraz ręcznie zmienić mu te podzakresy, ale on jest na najniższym tym podzakresie. No i ten AN870 niestety nie zaliczył tego testu. Tutaj zapomniałem o tym unicie, a więc cęgowy miernik. Jesteśmy na zakresie nanofaradów i zobaczymy, co ten cęgowy miernik zmierzy. No, on też sobie za bardzo z tymi moimi pojemnościami nie radzi. Pokazuje 7 pikofaradów. Tutaj jeszcze raz kontrolnie weźmy ten 195, czy przypadkiem mi się coś tam nie poluzowało. Puszczam. Nie, ten dobrze pokazuje, a więc ten będzie tym takim wyznacznikiem, że nic się złego nie stało. Wkładę go w sumie tutaj z boku, żeby był. I jaki mam tam kolejny miernik? Aneng 9002. Ustawiam go na pomiar właśnie pojemności i zobaczymy, jakie tutaj będzie wskazanie. 0,0. A więc Aneng sobie kolejny nie radzi. Aneng Q1. Pomiar pojemności kondensatorów. Nanofarady są. Wkładam. OK. I też tej małej pojemności nie zmierzył. No, szkoda. Chociaż nie każdy potrzebuje może takich małych pojemności. Ten mój multimetr 683 jest włożony. Tutaj naciskam mu, żeby mierzył pojemność kondensatorów. No i też nie zmierzył tego. Jak tutaj dotknę się palcami, to oczywiście mierzy, ale niestety do pikofaradów on się nie nadaje. Dobra. AN8009. Już te symbole mi się troszeczkę mieszają, ale mam obawy, że żaden z tych mierników Anenga nie zmierzy tych 22 pikofaradów. Nie, 0,0 to jest po prostu nie ich zakres pomiarowy. No i tutaj jeszcze tylko ten miernik 681 dla formalności, bo już wiem, że on tego nie zmierzy.
Tutaj damy mu te kondensatory, mieszczę kondensatory. Nic z tego. Przez to nawet że to ma taką dużą rozdzielczość, tych 22 piko nie zmierzy nam. A z ciekawości ten multimetr 20 nanofaradów. Aha, on nawet nam nie zmierzy, bo nie ma takiej funkcji. Przynajmniej dobrze, że producent tego nie deklaruje. A więc dobrze świadczy. Nie mierzy i prawda, na papierze tego nie umieszczamy. Jeszcze ewentualnie tutaj ten miernik stołowy, wybudzam go, ustawiam na kondensatory. Państwo tego nie widzą, częściowo może to widzicie, ale jeżeli uda mu się to zmierzyć, to wezmę kamerę specjalnie do ręki i pokażę. Dobra, włożyłem go, ale on pokazuje 0,0, czyli też jest jeden i ten sam przetwornik w tych multimetrach Anenga i do pikofaradów się nie nadają. Mam tutaj jeszcze drugi kondensator, taka sama wartość, 22 pikofarady i korzystając z tego, że mam te testery i pensety te pomiarowe, wykonam pomiar przy pomocy tego testera LCRP1 i umieszczam ten kondensator tutaj w tych dwóch pierwszych złączach i tak lekko go spróbuję jeszcze wyciągnąć, żeby ten kontakt był taki lepszy, tak szczuciem oczywiście to robię. Uruchamiam pomiar i zobaczymy, co ten miernik wskaże. Proszę zobaczyć. Zmierzył 22 pikofarady. Ten tester, miernik, tutaj kondensator był wsadzony. OK, a więc jest to 22 piko. Mam tutaj też to wcześniej przygotowane na tym złączu, ten sam kondensator za pomocą takich tulejek i tych wtyków banan 4 mm mam i zmierzę teraz te małe pojemności tymi pensetami LCR. Tutaj mamy ten DT71 Mini UE. Uruchamiam tą pensetę i tutaj przełączę na pojemność, pomiar pojemności. Zrobię troszeczkę zbliżenie, bo to nie wiem, czy będzie widoczne. I tutaj złapię się za te złącza. Łatwiej mi jest to złapać. I to wskazanie tutaj, jeszcze raz może najpierw złapię i puszczę ten pomiar, bo ciężko mi jest czasami złapać się bezpośrednio pod jakiś element, dopasowując się do elementu i pod Państwa, pod kamerę. Tutaj mam wskazanie 29 pikofarady. OK, a więc to jest to. Teraz penseta pomiarowa LCR ST1, też ustawiony na kondensatory i tutaj złapię się tak dogodnie, żeby był poprawny kontakt elektryczny. I co on pokazuje? Teraz wskazanie 22,4 pikofarada. OK. Teraz penseta pomiarowa ZOI ZT-MD1, też ustawiona na kondensatory. Łapię się nią dogodnie, żeby Państwu tutaj pokazać, jak to jest. 22,6 pikofarada, OK. I teraz penseta pomiarowa Aneng, tutaj widzimy i spróbujemy, zobaczymy, czy ta penseta obroni honor tych Anengów. Udało się złapać i honor obroniony, 22 pikofarady. Tutaj 3 miejsca po przecinku są widoczne na zakresie nanofaradów. Jeszcze raz widzą Państwo, jest zmierzony, a więc te pensety całkiem dobrze nadają się do pomiaru małych pojemności. A co pokaże nam penseta pomiarowa Unita UT116A? Jest pomiar pojemności kondensatorów. Łapię się za te złącza i czekam na ten wynik pomiarowy. Może w ten sposób. I ona nam pokazuje 38 pikofaradów. Może tutaj uniosę troszeczkę, tak zrobię ten pomiar, żeby ta mata nie miała też wpływu. OK. I teraz wykorzystałem właśnie tutaj te specjalne złącza i pomiar 28 pikofaradów. Teraz mamy inny kondensator, 1 nanofarad i mam tutaj ten tester LCRP1 i uruchamiam go i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wkładam go i procedura testowa jest uruchomiona. Ze względu na to, że tu już jest 1 nanofarad, więc nie będę kombinował z jakimiś przejściówkami, tylko tak jak tutaj wcześniej prezentowałem, proszę zobaczyć, tutaj w międzyczasie pomiar się dokonał.
1 nanofarad, tym testerem został zmierzony. I teraz już tak po inżyniersku, tak jak każdy elektronik to robi, czyli nikt tam specjalnie czasami się nie łapiemy, tylko po prostu wkładamy ten kondensator bezpośrednio do tego złącza pomiarowego i staramy się dokonać pomiaru. Tradycyjnie UT195 i w ten sposób mierzymy i widzimy, że jest tutaj niecały ten nanofarad, 1 nanofarad, 989 pikofaradów, 3 miejsca po przecinku, a więc tutaj ten miernik ma zaliczony ten test. Kolejny był tradycyjnie, to był UT161E i tutaj też go tak wkładam po inżyniersku, tak jak elektronicy szybko, zawsze się wszędzie śpieszymy. I tutaj proszę zobaczyć, dokładnie 1 nanofarad jest wskazanie poprawne. Teraz tutaj ten mój miernik, który był zalany, zobaczymy, czy on dobrze pokaże. Tutaj czasami ciężko trafić, ale widzą Państwo, pokazuje też dobrze, w porządku, ten ma zaliczony. Teraz anęgi, kurczę, zobaczymy, czy one zmierzą ten 1 nanofarad. 1 nanofarad został zmierzony, a więc w porządku, zaliczony jest ten test. Teraz tutaj miernik cęgowy 210E, też w porządku, pomiar jest zrobiony tak jak należy. Tutaj ten miernik SZ304, tańszy, bardzo tani miernik, jest tutaj zakres 20 nanofaradów maksymalnie, a więc powinien bez problemu to zmierzyć i pokazuje bardzo dobrze, ok, w porządku. Teraz jak te inne mierniki, ten mój 683 jest na kondensatorach, na zakresie kondensatorów i w porządku. Tutaj kolejny 8009 jest też w porządku, a więc tutaj już się bronią te anęgi. Kolejny anęg, też 1 nanofarad jest pokazywany. Tutaj go uruchamiamy. Jest pomiar pojemności kondensatorów. Jest też poprawnie ten wynik pomiarowy. Nanofarady. Jest dokładnie 1 nano. I teraz jeszcze ten miernik, który mam tutaj na stole. Co on pokaże? Na pewno pokaże 1 nanofarad. 942, tutaj Państwo widzą kątem oka, a więc jest w porządku. Tutaj jeszcze ten, który mam, ten 620 i co one pokażą? Aha, tutaj jeszcze muszę wybrać pojemność. OK. Ale to na pewno będzie w porządku, to wskazanie dokładnie. Proszę zobaczyć, 3 miejsca po przecinku. Tyle, co fabryka dała. A więc tutaj jest tak, jak trzeba. I teraz jeszcze wykorzystam może te pensety pomiarowe. Trzymając teraz w dłoni ten kondensator 1 nano, dokonam pomiarów przy pomocy tych penset SMD. I co ten pokazuje? Tutaj Państwu zrobię zbliżenie. 942 pikofarady, czyli niecały nanofarad, w porządku. Odkładam teraz tą pensetę i tutaj się złapię w ten sposób. I co pokazuje? Też niecały nanofarad z dosyć dużą rozdzielczością. Teraz ta penseta ZOI i ta pokazuje dokładnie 1 nanofarad. Widzą Państwo? Tutaj teraz ta penseta Unita, też dokładnie nanofarad, bo to już jest ten taki zakres, gdzie te mierniki naprawdę nie mają problemu z dokonaniem tych pomiarów. Tutaj jeszcze ten anęg, muszę wziąć do ręki i zrobimy, aha, ma tutaj funkcję hold załączona była, ok. I tutaj też dokładnie 1 nanofarad. Tutaj, żeby już temat zupełnie wyczerpać, mam taki najbardziej pospolitą pojemność 680 mikrofaradów, widzą to Państwo. I zaczynając od tego miernika LCR P1 FNIRSI, tutaj nie muszę zwracać uwagi na odpowiednią polaryzację i zobaczymy, jakie będzie wskazanie. Daję tutaj
bliżej, czekamy, aha, bo źle wsadziłem, ok. Teraz jeszcze raz, trzyma się i dajemy test. I widzimy, że tutaj pojemność wskazana 727 mikrofaradów i przy okazji współczynnik ESR jest podany, ok, i tego się trzymamy. I teraz zobaczymy, jak te inne pensety się zachowują. Tutaj akurat ta DT71 się wyłączyła, ale już ją uruchamiam. Przełączę ją na pomiar pojemności. OK, jest tu i trzymając w dłoni, tutaj mamy wskazanie, było tam 680 mikrofaradów. Tutaj zrobię zbliżenie, chwilkę trzeba poczekać, żeby kamera złapała ostrość. Jeszcze raz. Tak, i teraz dokonuję pomiaru. 680 mikrofaradów. Tutaj ta penseta jest wygodna w użyciu, tylko ciężko, czasami łatwo się złapać i dostosować jeszcze widok do kamery. Nieważne. Teraz penseta pomiarowa to jest LCR ST1 i tutaj chyba się źle złapałem. Teraz penseta LCR ST1. Kondensator oczywiście rozładowałem i teraz łapie się i co ona pokazuje? 750 mikrofaradów. Niech kamera tylko złapie ostrość. Widzą to Państwo. OK, w ten sposób. Teraz penseta pomiarowa ZOI ZTMD1 łapie się do kondensatora. I jakie mamy wskazanie? 640 mikrofaradów. Oczywiście jest rozbieżność pomiarowa, ale to po inżyniersku sprawdzamy, czy kondensator jest sprawny, czy niesprawny. Tutaj łatwo się w tym unicie złapać. Proszę zobaczyć. I tutaj mamy 680, 690 mikrofaradów. I ostatni zostaje nam jeszcze ten anęk. I tutaj się złapie w ten sposób. I jest 690, 0,69 milifarada, czyli 680 mikrofaradów. A więc wszystkie pensety zdały test i teraz odkładam te pensety pomiarowe na bok i tradycyjnie tutaj przelecimy wszystkie te multimetry. UT195DS i tutaj rozładowywuję i tutaj w multimetrach już trzeba zachować odpowiednią polaryzację i tak jak po inżyniersku wkładam, nie bawiąc się, tylko chcę sprawdzić i ten miernik mi wskazuje, że kondensator ma 600, niecałe 690 mikrofaradów, a więc w porządku, test jest zaliczony. Teraz UT161E, oczywiście rozładowałem kondensator, wkładam do tych złącz bez żadnych jakichś przejściówek i tutaj pokazuje mi, że jest 700 mikrofaradów. OK, troszeczkę więcej. Dobra, rozładowywuję ten mój miernik UT71B. Pomiar jest dokonywany. On chwilę musi pomyśleć i jest 680 mikrofaradów, czyli tyle, co jest nadrukowane na tym obudowie tego kondensatora. Rozładowywujemy, a w międzyczasie tutaj obsługuję ten multimetr. Wkładam tak po inżyniersku i co on pokaże mi? Jeszcze raz. OK. ...724 mikrofarady. Dobra, zaliczony. Teraz ten miernik tani. OK, tutaj w sumie mogła być nadrukowana kropka, bo teraz jak się śpieszyłem, to nawet nie zauważyłem, gdzie to jest. OK, i dobrze, dotknąłem się. Czekamy na pomiar.
i pokazuje nam 0,7 mF, czyli 700 mikrofaradów. Test zaliczony. Wybudzam ten miernik cęgowy UT210E i wkładam zgodnie z polaryzacją, dłuższa końcówka do czerwonego i proszę, czekamy na wynik pomiarowy. 700, niecałe 720 mikrofaradów, ok. Teraz ten miernik 683, pomiar kondensatorów rozładowany i wkładam do tych złącz, do gniazd banan 4 mm, starając się nacelować. I co on nam pokaże? Czyżbym tutaj się nie dotknął? Dobra, jeszcze raz. 722 mikrofarady. Tutaj ta poprawka, oczywiście, że ja ciągle muszę trafić na ten kawałek blaszki. Jest tutaj tak. Rozładowałem. Wkładamy. I czekam. Tutaj jeszcze raz ten pomiar powtarzamy. Tutaj widzę, że są blaszki. OK. Czekam na pomiar. - 722 mikrofarady. Dobra, teraz te anęgi były. Ten Q1 mogę sprawdzić, ale w sumie już te pozostałe anęgi, szanując Państwa czas, mogę sobie pominąć. Dobra, kondensatory jeszcze trzeba ustawić. OK. 724, a więc troszeczkę zawyżają. Już te inne anęgi sobie pominę, ewentualnie ten multimetr stołowy, wybudzę go i zobaczymy, jaki tam jest wskazanie. Tutaj Państwo troszeczkę mają utrudniony widok na ten pomiar, ale jest 720, 700, tutaj daję hold, puszczam. I widzą Państwo, było wskazanie 720 mikrofaradów, a więc kondensatory zostały już zaliczone. Czas teraz na pomiar rezystancji i na sam początek zmierzymy najmniejsze rezystancje. Mam tutaj te moje takie przewody pomiarowe, które zrobiłem, no i nie ulega wątpliwości, że one mają jakąś rezystancję i teraz na tym zwarciu miernik coś powinien wskazać. I tutaj widzimy, że ten miernik UT195DS pokazuje nam, że te przewody moje są idealne. Jest 0,0. OK, zostawiamy to na bok. Teraz UT161E i zobaczymy, co on wskaże. On tutaj wskazał, że są 200, 400 ohma, a więc nie jest samo 0,0, a więc jest dosyć dokładny do takich niskich pomiarów rezystancji. Teraz tutaj jesteśmy z tym moim miernikiem, który był zalany. OK, i czy on coś wskaże? No, pokazuje 1/100 ohma. Wiadomo, że to jest mierniki uniwersalne, to nie jest miernik do pomiaru małych rezystancji, ale widać, że coś tutaj jest wskazywane. Nie jest same gołe 0,0. AN870 i teraz wkładam mu i czy on coś wskaże? On tutaj wskazuje 0,06 ohma, teraz spadło, a więc nie najgorzej, dosyć dobrze. Teraz ten miernik bardzo ekonomiczny, do 200 ohmów zakres. I co on wskaże? On wskazuje 0,0, czyli mamy idealny przewód. Teraz anęg 683 i damy mu tutaj na tym zakresie automatycznym. Zobaczymy, co on wskaże. On pokazuje zwarcie, ale pokazuje 0,3 ohma, a spróbujemy na ohmomierzu. Dobra, tak on pokazuje. Tutaj ewentualnie ten anęg AOS 02, niech on się uruchomi. Jest multimetr, jest ohmomierz i zobaczymy, co ten miernik wskaże. On pokazuje to, co Państwo widzą, 0,4 ohma, 0,2 do zera zejdzie? Nie.
Zszedł, ok. Tak to wygląda. Teraz ten miernik 8009, co on nam pokaże? Jest są ohmy i on pokazuje 0,0. Resztę mierników Anenga sobie już darujemy, bo wiemy, że on będzie coś wokół zera. Miernik cęgowy UT210E. Dobry bardzo multimetr cęgowy. I co on pokaże? On pokazuje 0,0. Ok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o te małe rezystancje. Teraz wszystkie te mierniki sprawdzimy. Mam tutaj rezystor mocy 8-ohmowy, 50W i to samo co wcześniej. Zapinam się tymi przewodami w taki sposób, żeby ten kontakt był na pewno dobry. Jest jeden krokodylek, drugi krokodylek. Są ten i lecimy tradycyjnie, zaczynając od tego 195. Odkładam na bok i tu mamy wskazanie 8,1, czyli 8,1 ohma, w porządku, czyli zgodnie z tym, co jest nadrukowane na obudowie. Co będzie za wskazanie na tym UT161E? Tu widzimy, że mamy większą rozdzielczość i ten miernik mi wskazuje 8,29 ohma, co pokaże Aneng 870. On tutaj pokazuje troszeczkę większą rezystancję, ale wszystko wokół tej samej wartości, a więc w porządku. To trzeba byłoby w danych technicznych zobaczyć, jakie tam są dokładności, ile trzeba dodać tych cyfr najmniej znaczących. Tu 8,3 ohma. Teraz ten 683. On pokazuje tutaj poniżej pewnej wartości, on piszczy, ale pokazuje, że jest 8 ohmów. Tam pewnie można byłoby może wyłączyć mu to. Tutaj teraz do 200 ohmów na tym SZ304. Ok, pokazuje poprawnie. UT210E, ten multimetr. Tutaj raczej się nie spodziewam jakichś odchyłek, bo to jest jakby taka wartość nienastręczająca problemów dla żadnego multimetru uniwersalnego. Teraz ten skopometr, zobaczymy. Tak wygląda 8,3, a więc tak jak wszystkie pozostałe. Tutaj jakie będzie wskazanie? 8,1, a więc wszystko tak jak trzeba. Resztę mierników już sobie daruję, żeby Państwa też nie zanudzać. Teraz ewentualnie zobaczymy jeszcze taki rezystor o większej rezystancji. Tu jest 330 kg i zobaczymy, jak te mierniki się zachowują, a więc biorę ten jeden rezystor też tymi przewodami, które mam. Jest złapany i tradycyjnie od tego 195 rozpoczynam pomiar. Ok. 331,3, dobra, w porządku. 331, tak to wygląda. Ten prawie że idealnie wskazał, żartuję oczywiście. Aneng 870, 331. Teraz ten 681, nie 683, ten z kolorowym wyświetlaczem. I jeszcze raz mu tutaj dajemy 330. Można by nakręcić film i powiedzieć, że idealnie, tyle co napisane jest. Ok, tutaj w porządku. Teraz ten miernik cęgowy 210E, 331 kg, to jest zakres mega. Ten taki najtańszy chyba w tym zestawieniu multimetr, co on pokaże. Aha, dobra, tutaj trzeba zmienić na 200 kg, 2 mega. Też idealnie pokazuje 330. Polecam ten multimetr początkującym elektronikom ambitnym, których
którzy chcą się nauczyć dobrych zasad w metrologii. 333, a więc OK, takie wskazanie. I tutaj jeszcze ostatni ten aneng, który mam akurat włączony pod ręką. 331 i ewentualnie wybudzimy tego stołowego i zobaczymy, co on wskaże. I on pokazuje równo 331. Było przez chwilę 330. Widzą Państwo to wskazanie i ten rezystor. OK. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie działania akustycznego testera ciągłości, czyli jak zamykamy obwód, jest sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu. Do tego celu użyję moich przewodów klasowych BST-050 i mam wszystkie te mierniki ustawione jako tester ciągłości i będziemy oceniać, jak szybko działa. Ja się nie odzywam. Tutaj ten dosyć szybko działa. Ja oczywiście przy prezentacjach z każdym miernikiem z osobna prezentowałem działanie tej funkcji, ale tutaj teraz zbiorczo na jednym materiale. Ostatni raz z tym miernikiem 195 DS. Trochę jakby się gubił i teraz następny w kolejce ten miernik 161E UT161E. Słyszą Państwo, on szybciej działał, przynajmniej ja to wychwyciłem, chociaż lekko głuchy jestem, ale są takie niuanse, OK? Coś tutaj nie tak, te przewody siedzą. To jest ten mój egzemplarz po zalaniu. I czują Państwo różnicę? Tutaj beznadziejnie działa. OK. Teraz AN870. Tam wracając do tego miernika, tak jak podkreślam, uszkodzony być może on jest. Jakieś ma złącza zaśniedziałe. AN870 aneng. Działa dosyć szybko, sprawnie. Dla większości użytkowników więcej niż trzeba. Teraz miernik cęgowy 210E. Tutaj nie jest taki szybki, ale sprawnie działa przy pojedynczym kliknięciu. Teraz ten ekonomiczny, tani miernik SZ304. Dobra. Szybciej działa niż tym 210E, co jest jakby pozytywną cechą. Teraz ten skopometr, czyli AOS02. Super szybko działa. Teraz ten 683. Kładę mu te przewody. Działa tak jak trzeba, bez żadnych uwag. Tutaj mam ten miernik Aneng Q1. Z tego co pamiętam, w nim kiepsko to działało, ale może wtedy coś nie tak zrobiłem. Tutaj tak obrócę, żebyście Państwo to widzieli. A, on się gubi ten. Szybko działa, ale po kolejnych tych ma taką chwilę zawahania. Dobra, teraz ten miernik AN9002, to też pamiętam, że w nim to nie działa tak szybko jak w innych anengach, bo tu jest wspólny zakres z pomiarem diod półprzewodnikowych. OK, teraz taki malutki 8009.
OK. I to by było tyle, jeżeli chodzi o te multimetry, ewentualnie jeszcze tutaj ten stołowy, który jakby zalecany jest przeze mnie do pracy takiej stacjonarnej. Dla tych, którzy nie potrzebują laboratoryjnego miernika, ale taki stacjonarny. OK, cichutko. Jest w porządku, a więc na tym już zakończę tę moją prezentację. Jeżeli Państwa zainteresował któryś z tych mierników, zapraszam na stronę gotronic.pl. My jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem Unita, Siglenta, Anenga, Zoteka i innych takich firm. Jeżeli chcą Państwo ze mną wymienić swoje doświadczenia lub ze mną porozmawiać, mój numer kontaktowy 501 814 982. Chętnie z Państwem porozmawiam, doradzę, bo to jest moja jakby misja prowadzenia firmy Gotronic. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem przynajmniej niektórym osobom w wyborze sprzętu. Tradycyjnie zapraszam na kolejne odcinki i na stronę gotronic.pl. Pozdrawiam serdecznie.